Dzień dobry. Ci, co śledzą mój kanał na YouTube, wiedzą, że ostatnio nie miałem zbyt wiele czasu na filmy, ale to nie znaczy, że nie miałem czasu na powiększanie swojej kolekcji. I w okresie tym udało mi się kupić kilka nowych eksponatów. Między innymi, zobaczcie, radyjko EVA 2 w bardzo ładnym stanie. Antena kompletna, kompletna, cała. No i co ważne, kupiłem za niewielką kwotę. Następne radyjko. To jest radio produkcji wschodnio-niemieckiej z dawnego DDR-a. Też bardzo stare. A dlaczego je kupiłem? Ponieważ jest bardzo podobne do radyjka opisanego w książce państwa Trusz. Polecam. To jest taka Biblia kolekcjonera. I sobie pomyślałem, że warto mieć coś takiego. Szczególnie, że tutaj mamy dokładny opis, co i jak działa. Schemat oczywiście jest, tabela strojenia. A ja takie rzeczy bardzo lubię. A że kwota również była niewysoka, więc je kupiłem. Oczywiście więcej szczegółów będzie wówczas, gdy będę robił filmy o tym radyjku. Kupiłem także Klaudię 2 w bardzo ładnym stanie, no, wizualnym przede wszystkim. Znowu z całą anteną. Wszystkie przyciski, pokrętła, oczywiście poblokowane, czyli to jest do zrobienia, ale to nie problem. Ważne, że jest bardzo fajny radiomagnetofon. No i teraz piękne radio. Zobaczcie. Antena. Tutaj jest precyzer na fale krótkie. Główne pokrętło. A co ciekawe, w zakresie fal krótkich mamy pasmo 27 MHz. I te radyjko potrafi nam odebrać CB radio. Ale to sprawdzimy, gdy przyjdzie czas. A co takiego ciekawego w tym radiu jest? Ponieważ jest to bliźniaczy model do tak zwanego radia Bonda, Jamesa Bonda, które wystąpiło na jednym z odcinków. To był bodajże jakiś model Philipsa. I co ważne, kupiłem je w swoim mieście. O, tu mam drugie pokrętło jeszcze strojenia. To być może dla zakresu UKF-u. No piękne radio. Za 50 zł jak je kupiłem. A teraz przejdziemy do odbiorników skrzynkowych. Zobaczcie, takiego jubilata kupiłem. Piękny, czerwony, kompletny.
DMT401. Co ważne, końcówka na tranzystorach germanowych. Jubilaty, z którymi wcześniej miałem do czynienia, były bodajże na układach scalonych UL1402 chyba, czy 01. Także mamy ciekawy odbiornik do zrobienia. No i przyjrzymy się tej głowicy, bo tak jak widziałem na YouTube, bardzo wiele osób ma z nimi problemy. Ze wzbudzaniem, z mikrofonowaniem. No, prześwietlimy tą głowicę. Kolejny odbiornik to zwykły Giewont. Ale zobaczcie, również w bardzo ładnym stanie. Przede wszystkim ma nasadki na tych potencjometrach. Jest bardzo trudno kupić tego typu radyjko z tymi nasadkami. Tutaj brakuje tylko takiej osłony na gałce, ale mam takie gałki, także nie ma problemów. Także radyjko również będzie do zrobienia. Upolowałem także kolejnego jubilata, ale tym razem stereo. Oprócz tego z oryginalną kolumną. I w jakim pięknym stanie. Mam co prawda już takiego jednego zrobionego, ale musiałem skrzynkę w nim sklejać. Tutaj nam chrom troszeczkę się zetarł. Także ten jest w pięknym stanie. Ciekawe, jak to wygląda od strony technicznej, ale to już dla mnie żaden problem. I będzie fajny materiał na film. No, brak tylko jednej nasadki, ale to też znajdziemy. Całkiem niedawno udało mi się także kupić Amatora trójkę. No ale tak, no Amator trójka. Popularny, łatwy do kupienia. No niekoniecznie, słuchajcie. To jest wersja AWS 110A, czyli z końcówką M3 na tranzystorach 2N3055. Taka wersja już nie jest taka łatwa do zdobycia. A mi się udało. Pozazdrościłem trochę dla Bartka i Marka. Pozdrawiam. Ale już nie muszę, bo również mam. A to mój ostatni zakup sprzed kilku dni. Miernik uniwersalny Uni11E w pięknym pomarańczowym kolorze z oryginalnymi przewodami i co najważniejsze, sprawny. Widzieliście na filmach, że już taki jeden mam w kolorze takiej kości słoniowej, a to będzie na drugi kanał. No super. Słuchajcie, za 50 zł. Jak się Wam podobają moje zakupy? Czyli tak, to łapka w górę. Do zobaczenia.